Chyba jestem kolejną osobą z podejrzeniem ASO o wymianę oleju na fakturze, w cudzysłowie tylko. Myślałem, że kupię auto i będę musiał się znać na olejach tylko tyle, że trzeba go wymieniać nieco częściej niż zalecenia producenta. Jeszcze na parkingu przy ASO, tuż po wymianie, sprawdziłem poziom oleju. Zaskoczył mnie zupełnie czarny kolor oleju na bagnecie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Toyota Prius Verso, rok produkcji 2024, silnik V0 diesel 177 koni, przebieg 17 530 km. Cel główny odcinka to weryfikacja, czy ASO zmieniło olej, rozwianie wątpliwości właściciela pojazdu, któremu nie daje spokoju czarna barwa oleju na bagnecie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Jarek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do laboratorium R2D trafiła taka oto przesyłka. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży. Nie da się stwierdzić, czy olej nowy pochodzi z tej samej partii, co ten użyty podczas wymiany. Olej nowy pochodzi z litrowej butelki zakupionej początkiem czerwca, a podczas wymiany, która miała miejsce 23 kwietnia 2025 roku, nalano z beczki. Należy założyć, że to są różne partie, jednak Toyota twierdzi, że parametry są zachowane. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 1505 km. Do samochodu zalany został olej Toyota Engine Oil Pro Ace w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 1505 km, 15% eksploatacji to miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 2 miesiące, brak dolewek, brak pukanek. W ramach dodatkowych informacji Jarek napisał tak. Chyba jestem kolejną osobą z podejrzeniem ASO o wymianę oleju na fakturze, w cudzysłowie tylko. Myślałem, że kupię auto i będę musiał się znać na olejach tylko tyle, że trzeba go wymieniać nieco częściej niż zalecenia producenta. Dlatego zaraz po sprowadzeniu używanego auta zleciłem wymianę oleju silnikowego i filtra oleju. Jeszcze na parkingu przy ASO, tuż po wymianie, sprawdziłem poziom oleju. Zaskoczył mnie zupełnie czarny kolor oleju na bagnecie. Kartę produktu zastosowanego oleju nie udało mi się znaleźć. Co do odczuć z jazdy, to nie mam żadnych uwag. Jedyna rzecz, jaka mnie zastanowiła, to czarny kolor oleju tuż po wymianie oraz subiektywna opinia dwóch znajomych mechaników. Spodziewali się dużo większej przejrzystości. Niestety nie zrobiłem zdjęcia bagnetu z resztką oleju tuż po wymianie. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 52,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Z porównaniem do deklaracji będzie drobny problem, ponieważ nie udało się dotrzeć do karty handlowej tego konkretnego oleju. Udało się znaleźć kartę dla oleju Toyota 0W30, natomiast ewidentnie to są odmienne formulacje, bo zgodność jest na bardzo kiepskim poziomie. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 51,6 w 40 stopniach oraz 9,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 177.
czyli bardzo ładne wyniki, zero wątpliwości, zmiany na minimalnym poziomie. Z punktu widzenia charakterystyki lepkościowej nie ma żadnych zastrzeżeń, olej został wymieniony zgodnie z deklaracją. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o 2 bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik bez większych zastrzeżeń. Równomierna, ciemnoszara plama z delikatną aureolą. Widoczna sadza, często obserwowana dla jednostek wysokoprężnych. Zaraz w podczerwieni ocenimy, czy są to duże ilości. Ta druga plama trochę gorsza, ciemne centrum, smolisty kolor, poszarpana granica. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Pierwsza sprawa do podkreślenia to wysoka zawartość sadzy w oleju, stąd czarna barwa oleju i niepokój właściciela. Dodatkowo mamy sygnały o utlenianiu oleju, reszta parametrów pod względną kontrolą. Podsumowując, podczerwień i badanie lepkości stanowią dość mocne potwierdzenie, że wymiana oleju się odbyła, natomiast olej zawiera sporą ilość sadzy. Pozostaje do ustalenia, czy są to normatywne wartości w tego typu silnikach, czy niezbędna jest jakaś diagnostyka. W mojej ocenie w warunkach, które zostały zadeklarowane, czyli jazda trasowa, nowy silnik, świeży olej, wyraźna obecność sadzy nie jest typowa i może sygnalizować jeden z poniższych problemów. Po pierwsze, niedokończony proces docierania silnika, auto ma stosunkowo niski przebieg, możliwe, że pierścienie tłokowe nie są jeszcze idealnie ułożone i część spalin przedostaje się do oleju. To może powodować wzmożone zanieczyszczenie sadzą mimo jazdy w trasie. Po drugie, problemy z wtryskiem paliwa. Jeżeli któryś wtryskiwacz jest nieszczelny lub niepoprawnie rozpylający, dochodzi do niepełnego spalania, co generuje większą ilość sadzy, typowe dla silników z układem Common Rail, szczególnie przy podwyższonym ciśnieniu. Po trzecie, zbyt niska lepkość oleju przy niedogrzanym silniku. Klasa 0W30C2 ma niską lepkość HTHS, około 2,9 mPa/sekunda, co w połączeniu z wysokim momentem obrotowym tego silnika może prowadzić do pogorszonego uszczelniania pierścieni, zwłaszcza przy zimnym starcie lub częstym wyłączaniu silnika start-stop. I ostatni potencjalny powód, który przychodzi mi do głowy, to proces wypalania filtra cząstek stałych. Pytanie, jak przebiega, czy nie jest przerywany i tak dalej, to może również przełożyć się na wzrost zawartości sadzy w oleju. Poddaję temat pod dyskusję, jeśli macie podobne silniki, to podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!